Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena ID.4. A ID.4 to drugi model z rodziny ID, czyli rodziny elektrycznych Volkswagenów. Mamy więc ID.3, ID.4, ID.5 i ID. Buzz, czyli sympatycznego busika. I tak, podobno mówi się początek po angielsku, a potem po polsku. Chociaż mi bardziej podoba się, jak wszystko mówimy po polsku, czyli ID.4. Ale niech tam będzie. Początek będę mówił po angielsku, a resztę po polsku. Zapraszam do testu. Kilka miesięcy temu testowałem model ID.5, który tak naprawdę jest odmianą coupé ID.4. No wiecie, takie czterodrzwiowe coupé, czyli dach od drugich drzwi mocniej opada. W ID.4 tak nie ma i ten model jest nieco bardziej praktyczny. Ale czy jest ładny? No cóż, mnie te przody w rodzinie ID nie przekonują, poza modelem Buzz, ale to inna historia. W ID.4 przód jest mocno obły i nie podoba mi się. Ma też światło przez całą szerokość, taką monobrew czy tam wąs. Zresztą, z tyłu też jest takie światło i zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy fajny pokaz. Chociaż ja tutaj też, ponownie, jak z tyłu podoba mi się to światło przez całą szerokość, tak z przodu, no to już nie jest mój styl. Ciekawy jest emblemat, który wyświetla się na chodniku po odblokowaniu drzwi w ID.4. Wygląda jak nowa wersja znaczka Renault. W ogóle ja testuję wersję GTX, czyli jest to najmocniejsza wersja, która nieco różni się od zwykłej wersji. Ale mówię, tylko nieco. Jak dodamy do podstawowej wersji większe koło i dwukolorowe nadwozie, to dużej różnicy nie ma. Odmiana GTX jest też niższa, chociaż wedle producenta tylko o 3 mm, więc różnica jest tak mała, że nie da się tego zauważyć. Chociaż na zdjęciach w konfiguratorze podstawa wygląda jak na szczudłach. Ciekawe. Nie da się też zauważyć tego, że mimo iż ID.4 to auto projektowane od zera jako elektryk, to producent i tak zapomniał o wygospodarowaniu przestrzeni na kable czy tam jakieś bagaże z przodu. Moim zdaniem Frank, bo tak się nazywa przedni bagażnik, powinien być w każdym aucie elektrycznym. Tak więc jedyny bagażnik to ten z tyłu i w ID.4 ma on pojemność 543 litrów, czyli jest całkiem spory. Pod podłogą mamy schowek na kable, a w kufrze znalazłem dwa haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę czy mocowanie na gaśnicę. Oparcie można oczywiście położyć, chociaż jak widzicie nie mamy wtedy idealnie płaskiej podłogi. Jest spory uskok. Wsiadamy na tył, gdzie bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam bardzo dużo wolnej przestrzeni. Z tyłu mamy do dyspozycji podłokietnik z przejściem do bagażnika, są gazetowniki, oddzielne nawiewy, złącza USB oraz niestety sporo piano black. I to niestety na rączkach. A przed sobą widzimy bardzo ładny fotel ze zintegrowanym zagłówkiem. Jest to fotel Ergo Active, czyli z masażem i wentylacją, co w gorące dni mocno się przydaje. Fotel jest naprawdę wygodny i łatwo przybrać wygodną pozycję. Miło też, że jest regulowany podłokietnik. To lubię. Nie lubię za to wnętrza w ID.4, bo ma po pierwsze wielki wystający tablet na środku, po drugie mały ekranik za kierownicą, który ma za mało informacji, a po trzecie wszystko jest dotykowe, a po czwarte jest mnóstwo piano black. Zresztą piano black jest nawet na kluczyku, który wygląda okropnie, bo tak jest porysowany. Ale wróćmy do ekranów i oprogramowania. Obecnie auta dostają już aktualizację do softu 3.1 i tam m.in. ten ekran za kierownicą będzie mógł pokazywać chwilowe czy średnie zużycie, czyli coś, czego mi teraz mocno brakuje. Dodatkowo wraz z softem 3.1 zużycie prądu będzie niższe, ale o tym będę mówił później. Teraz skupmy się na drugim ekranie, który jak widzicie działa fatalnie. Poważnie, ma momentami takie opóźnienia, że tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Z tego co zaobserwowałem, to takie super lagi zdarzają się zazwyczaj po odpaleniu i trwają około 3-4 minuty, aż samochód się obudzi. Potem ekran działa dużo lepiej, ale wciąż nie idealnie. No to jest super mega słabe. Tak samo jak brak podświetlonych przycisków dotykowych pod ekranem. W nocy nie da się z tego korzystać.
Kolejna sprawa to te wszędobylskie dotykowe przyciski, przez co obsługa jest naprawdę ciężka i mało wygodna. A już w ogóle hitem jest nie zrobienie kontroli do tylnych szyb z przodu w postaci oddzielnych przycisków, tylko dodano oddzielny, oczywiście dotykowy, przycisk Rear. I dopiero wtedy naciskamy ten przycisk i możemy operować tylnymi szybami. Przecież to nie ma sensu. Tak samo jak nie ma sensu pchania takiej ilości piano black, który jest nawet na rączkach, czyli tam, gdzie zawsze się łapie. I jak słyszeliście, deska skrzypi, ale tylko podczas takiego macania. Podczas jazdy jest cisza. Dobra, to pora przelecieć przez schowki, których naprawdę jest dużo, i zaglądamy pod maskę. ID.4 występuje obecnie w 3 wariantach mocowych i z jedną baterią. Bateria to zawsze 77 kWh netto, a moce to kolejno 174, 204, 265 oraz 299 koni. I dwie najmocniejsze odmiany mają napęd 4x4, pozostałe mają napęd tylko na tył. I ja do testu wziąłem najmocniejszy wariant, czyli 4x4, prawie 300 koni. Tak to się zbiera do setki. Równe 6,3 sekundy, czyli tyle, ile podaje producent. Uderzenie z przyspieszenia jest naprawdę bardzo duże i osiągi w GTX są więcej niż wystarczające. Moment obrotowy dostępny jest niemal od zera i niemal od razu robi piorunujące wrażenie. Jest bardzo szybko i to jest fajne. Nieco gorsze jest prowadzenie, gdzie moim zdaniem wspomaganie jest za mocne, ale nie jest jeszcze najgorzej. Pochwalić za to muszę hamulce, są naprawdę mocne, a to się przydaje w GTX-ie, bo ten waży 2224 kg i to minimum. Dorzućmy jakieś wyposażenie, wsiądźmy na pokład i pęka 2400 kg. Co za ciężarówka. Dlatego też 4x4 przydaje się. Bo jak będzie jakieś gorsze podłoże, to auto będzie miało tendencję do wbijania się w ziemię. Chociaż podczas jazdy aż tak bardzo nie czuć tej ogromnej masy, oczywiście dopóki nie pojedziemy na szybkie, ostre zakręty. Przy zwykłej jeździe niski środek ciężkości oraz duża moc i moment nieco kamuflują dużą masę. Aha, i jak mamy 4x4, to mamy też o 1,4 metra gorszą średnicę zawracania, bo ta wynosi wtedy 11,6, a z napędem na jedną oś wynosi 10,2 metra. Ale i tak, jazda ID.4 GTX jest przyjemna, osiągi robią największe wrażenie. I ID.4 też ma ciekawe rozwiązanie, które wykrywa otoczenie i zbliżające się skrzyżowania czy wzniesienia. Przykładowo, jadąc normalnie na płaskiej drodze, jak puścimy gaz, to auto praktycznie w ogóle nie zwalnia, tylko tak jakby żegluje. A z drugiej strony, jak puścimy gaz, a przed nami jest jakieś skrzyżowanie, na przykład rondo, to auto wyczuwalnie mocniej hamuje po puszczeniu gazu. I działa to naprawdę bardzo dobrze. No dobra. A jak to spala prąd? Otóż w mieście ciągle oscylowałem między 18 a 23 kWh przy zwykłym użytkowaniu. Na trasie przy 120 zużycie oscylowało około 20 kWh, a przy 140 około 26. Uważam to za bardzo dobre wyniki, zwłaszcza, że te niedługo mają być jeszcze delikatnie niższe. Widziałem pomiary z softem 3.1 i zużycie spada o jakieś 10%, co zrobiłoby różnicę. Ale już teraz GTX jest w stanie zrobić 380 km, ciągle jadąc 120 km na godzinę, no co jest niezłym wynikiem, oczywiście jak na elektryka. Poczciwy diesel z takimi prędkościami zrobi pewnie 2 razy większy dystans, w zależności od pojemności baku. No i w dieselku tankowanie to 5 minut, a w GTX różnie, od 40 godzin za zwykłego gniazdka 230 oraz poniżej godziny używając szybkiej ładowarki. ID.4 GTX możemy podłączyć maksymalnie do ładowarki 125 kW, a pokładowa ładowarka ma 11 kW. I właśnie najlepiej zamontować w domu wallboxa i ładować auto w nocy ze swojego garażu. Wtedy też takie ładowanie od 0 do 100% powinno trwać nieco ponad 8 godzin.
No właśnie, najlepiej zamontować wallboxa w swoim garażu, więc tutaj dochodzimy do momentu, że elektryk nie jest dla każdego, bo trzeba mieć gdzie ładować. Ładowanie na mieście jest raczej męczące. Tak samo jak męczące są nieco trasy, bo trzeba je zaplanować i spędzić dłużej przy ładowarce. I trzeba też mieć więcej pieniędzy, bo elektryki wciąż są drogie. Podstawowe ID4 o mocy 174 koni kosztuje 213 tysięcy złotych. Mocniejsza wersja, 204-konna, to już wydatek 220 tysięcy złotych, a odmiana GTX kosztuje 260 tysięcy złotych. Oczywiście w podstawie, bo ja miałem dodatki i mój egzemplarz kosztował ponad 290 tysięcy złotych. Drogo. Aha, i jak widzicie, Volkswagen pokazuje ceny z uwzględnieniem zniżki z rządowego programu Mój Elektryk. Zniżka ta to maksymalnie 27 tysięcy złotych, chociaż nie każdy może ją otrzymać. No ale nawet ze zniżką jest drogo. Więc klasycznie dochodzimy do bardzo zbliżonego podsumowania, jak w każdym aucie elektrycznym. Te auta są póki co dla bardzo małej grupy docelowej. Po pierwsze, trzeba mieć spory budżet. Po drugie, trzeba mieć raczej dom, żeby było gdzie ładować. A po trzecie, trzeba być świadomym klientem i wiedzieć, że na przykład trasa wymaga planowania i tracimy więcej czasu. Samo ID4 jest w miarę przemyślanym samochodem, jest naprawdę szybkie i potrafi zużyć akceptowalne ilości prądu, ale ma też kilka niedoróbek, głównie multimedia czy wszędobylskie piano black. Cześć!